Środowe popołudnie, czyli czas na reportaż z Telewizją Katowice. Brygida Frysztęga-Kmiecik, witam Państwa i zapraszam na magazyn reporterów. A na początek tradycyjnie skrót tego, co dziś w programie. Tony plastiku, czy przeliczalne na ludzkie życie? Zawsze jak nie mam innego wyjścia, jak zawsze to jest wóz albo przewóz, to zawsze wychodzi na moje. Grunt to porozumienie, ziemia, która dzieli. A zaczynamy od listu, który trafił do naszej redakcji. Nie jest to jednak prośba o interwencję, nie jest to również skarga. Na kilku stronach wyczytać można olbrzymią radość życia, ale również niepokój o nie. A sam list zaczyna się w bardzo nietypowy sposób. Dawno, dawno temu, gdzieś ponad 30 laty na śląskiej równinie żył sobie król i królowa. Obydwoje byli piękni, młodzi i bardzo w sobie zakochani. Owocem ich miłości była mała księżniczka. Ponieważ król i królowa byli bardzo dumni ze swej córki i nazwali ją najpiękniejszą i najmądrzejszą, los postanowił ukarać ich za tę pychę. Pozostawił małej księżniczce mądrość i urodę, jednak odebrał jej możliwość chodzenia. Tak, to jest bajka o mnie, ale no, tak jak w tej bajce nie ma końca, więc myślę, że napiszę do niej dalszą część, mam nadzieję. Każdy zna swoje minusy i każda kobieta potrafi wymyślić milion na swój temat. Tak samo ja, tak samo pani, każda, ale nigdy niepełnosprawność nie była dla mnie minusem. Nawet zawsze mówię, że ja mam bardzo ładne i zgrabne nogi, tylko że nie działają. Strasznie nie lubię tej takiej polskiej cechy, gdzie Polacy non-stop narzekają i widzą same negatywne cechy wszystkiego. No ja jedynie co narzekam, to na zimę za oknem, bo to mi trochę utrudnia życie, ale tak nie, no staram się nie, bo nie lubię tej cechy u innych, ani u siebie. Ja nazywam się Agnieszka Filipkowska. Jestem germanistą, nauczycielem, tudzież belfrem, jak zwał, tak zwał. Miło mi Was powitać, tym bardziej, że jest to moje byłe liceum. Potrzebuję może ochotnika bądź ochotniczkę, która by mnie wyręczyła w pisaniu na tablicy. Dobrze, fajnie. Ja bym się chciała od Was dowiedzieć, jakie cechy charakteru powinna posiadać osoba, która jest Waszą kumpelą, super kumpelą bądź super kumplem. Musi mieć godne zaufania. Dobra. Czyli koleżanka za mną pisze godne zaufania. Szczery. Mhm. Wyrozumiałe. Troszkę uczniów się przewinęło, bo pracowałam w Akademii Poronnej i w szkole językowej. I miałam zajęcia ze studentami na Uniwersytecie Śląskim. I na dzień dobry jest takie zażenowanie, tak? Jak przychodzi nowa grupa, widzi wózek, ale tam jak błyskawicznie, to tak jak dzisiaj. To jakie są takie cechy, których nie lubicie u kogoś? Fałszywość. Fałszywość, dobra. Arogancja. Arogancja, super. Dobra, czyli osoby zdrowe mają te cechy, tak? A czy te cechy mają też osoby z jakąś dysfunkcją, jakimś zdrowotnym problemem? Jest z tego morał taki, że mamy prawo kogoś lubić czy nie lubić, bez względu na to, czy jeździ na wózku, chodzi o kula, widzi, czy nie widzi, czy nie słyszy. Tak? To nie jest powiedziane, że musicie mnie lubić tylko dlatego, że ja jeżdżę na wózku. Absolutnie nie, macie prawo mnie nie lubić. Tak samo jak ja mam prawo i Was nie lubić. Nie mówię, że tak nie jest. Trochę za mało się znamy, żeby to ocenić. Są dzieci, młodzież, nawet dorośli, którzy nigdy nie mieli do czynienia z osobą niepełnosprawną, ruchowo. Ja zawsze mówię, słuchaj, ale ty mnie nie możesz traktować jak śmierdzące jajko. Po prostu, normalnie. Popatrz, Walek, pamiętasz? To jeszcze na tym starym mieszkaniu, bo jak Aga tu śmiesznie wygląda. O. Straszne, żeście mi zdjęcie takie zrobili. Jak straszne. No straszne, patrz jak... Zaraz tu babcia, jak tu mam buzię otwartą.
Tezy rdzeniowe zanik mięśnia, czyli w skrócie SMA. Mam typ pierwszy. A wiadomo, serce jest mięśniem, płuca są mięśniem, więc to wszystko powoli zanika. Jak ja się urodziłam, to znam oczywiście tylko z opowiadam, no to moja mama dostała wilczy bilet, że dożyje do 5 roku życia. Postanowiliśmy wtedy, że Aga będzie żyła pełnią życia. Pamiętam czasy, jak żeśmy pierwszy raz szli do szkoły. Szła moja mama, niosła tytę, taką dużą, i zaczęła płakać. Ja mówię, mamo, wróć się, bo albo idziesz i przestaniesz ryczeć, albo się wracasz. Agnieszka też wiedziała, że dzieci mogą być różne, mogą się wyśmiewać, mogą ją naśladować, ale ja mówię, jeżeli nie spróbujesz teraz, to nie spróbujesz nigdy. Wręcz to zawsze ja byłam prowodyrem i wokół mnie skupiało się całe życie, a nie to osobą, która była jakoś tam szykanowana czy wyśmiewana, bo jest inna. Nawet nie potrafię tego pojąć, dlaczego tak jest, że niektóre osoby niepełnosprawne to spotyka, bo mnie nie spotykało nigdy. Być może dlatego, że ja byłam nauczona, że jak nie potrafię sobie radzić czymkolwiek innym, to mam to zrobić buzią. Po prostu i zawsze należałam do trochę wyszczekanych osób i chyba mi to zostało. Była taka konferencja naukowa w Rzeszowie na uniwersytecie. Aga też tam była zaproszona. Miała tam swój odczyt na tym uniwersytecie. I autentycznie byłam dumna, bo przeszła długą drogę, ciężką drogę. Jakoś nigdy żeśmy się nawet nad tym nie zastanawiały. Trzeba było iść do przodu i tyle, nie? Ale tam, gdzie ona taka mała, wśród wszystkich ludzi, profesorów, doktorów, i Agnieszka na tym wózku, malutka dziewczyna, no zrobiło mi się miło, może tak. No właśnie tutaj tak. Myślę, że tutaj troszeczkę już możemy zabrać. Zawsze mam stereotypy. Ja lubię być osobą kontrowersyjną. To nawet widać, nie wiem, czasami w barwach ciuchów, jakie się ma na sobie. Ja bez problemu założę coś krwisto-czerwonego, bo lubię. Jeżeli ludzie na mnie mają patrzeć z powodu wózka, to niech mają też inny powód, żeby patrzeć. Więc lubię łamać te stereotypy i nie owijać niczego w tak zwaną bawełnę, mówiąc kolokwialnie. To już przy okazji będę miała już fryzurę na urodziny. A to kiedy pani ma urodziny? Niedługo, przed 2 tygodnie. O, to super. Już jeszcze nie przyjdę się ścinać. No, mogę zapytać, które? Chcę pani odpowiedzieć szczerą czy prawdziwą? Czy miłą, że tak powiem. Mam 32. No proszę. I co, gdzieś też na sali? Bo w tamtym roku były chyba dziś... 30. Aha, a 30 była na sali. taka huczna. Tak. Nie wiem, następna huczna będzie 35. Mam nadzieję, że nie przyjdzie taki czas, kiedy będę musiała z niektórych rzeczy rezygnować. Widzę po sobie, że dużo mniej rzeczy umiem zrobić, tak? Z roku na rok. Widzę na przykład, że w tym roku przejechanie 500 metrów w zimie, gdzie muszę jakby nie było mieć kurtkę na sobie, to jest abstrakcją już. Ja nie umiem utrzymać własnej ręki na joysticku, żeby prowadzić, a rok temu to nie był problem. Więc w ciągu roku jest znowu kolejne coś, czego nie potrafię, tak? Każdy ma chwilę załamania. Jestem jak Scarlett O'Hara, jak płakać to tak, żeby nikt nie widział. I czasami to jest minus jednak, ale chyba nie zamierzam się zmieniać. Do tej pory radziliśmy sobie fajnie, mówię, radziliśmy sobie w sensie rodzinnym, bo nie ukrywajmy, że gdyby nie moi rodzice, to mnie by tutaj nie było i nie doszłam do tego miejsca, w którym jestem. Także to jest nasza wspólna historia. Myśmy nigdy nie prosili o pomoc, aż do teraz. Bo to jest trochę moje być albo nie być. No, zobaczymy, w którą szalę się to obróci. Ja chcę samodzielnie jeść, oddychać i siedzieć. To są najważniejsze rzeczy. Ja nie chcę, nawet nigdy w życiu bym nie chciała chodzić. Jak ktoś pyta takie moje marzenie wzięte z kosmosu, nawet nierealne, to nigdy mi nie przyszedł pomysł, żeby chodzić. Nie, bo to dla mnie nie jest problemem. Chodzenie czy brak chodzenia nie jest dla mnie problemem żadnym. Ale problemem jest własny oddech, trochę silniejsze ręce, umiejętność siedzenia. To są priorytety, które muszę zachować. Jak pani nie mówi chodzenie, to jakie jest to marzenie?
Na chwilę obecną wyjazd do Chin. To jest miesięczna kuracja, ja muszę sprawdzić to na sobie, bo nikt mi nie da gwarancji, że to na mnie podziała, czy nie podziała. Nie mogę czekać kolejnych zim. W tamtym roku zmarła jedna z najstarszych dziewczyn chorująca na to rozpoznanie i na ten typ. Miała 30 parę lat, więc mi trochę tak mało do niej zostało. I wiem, że nas jest w całej Polsce, no na palcach jednej ręki nas można policzyć. Z czego z moim pierwszym typem 2-3 osoby. No i dlatego robię wszystko, żeby trochę to wydłużyć, ten czas. Wiesz co, to trzeba jeszcze zważyć, ale to co dzisiaj przyniosłem tak na oko wydaje mi się, no nie wiem, 15 kilo jak nic. Proszę bardzo. Wszystko. Ja już mangi dostawałam z Turcji, z Czech. Co ty powiesz? nauczycielka Niemiec też zbiera. przyjeżdżały korki? Ale patrz, jakby każdy Chińczyk po jednym wrzucił. Musisz sobie przetłumaczyć tą swoją kartkę z To jest z podziękowaniami. turystyckimi domkami. Dokładnie. Oczywiście ja słyszałam o takich akcjach podobnych w całej Polsce, bo chyba każdy o tym słyszał. Ale nawet nie byłam pewna, czy to jest prawda, na ile to działa. No ale gdzieś tam ten pomysł mi został w głowie. Ograniczając się tylko do rodziny, przyjaciół, to ja bym tą kwotę to bym zbierała przez chyba 20 lat. Ja musiałam zrezygnować ze swojej anonimowości na początku po prostu masowego zbierania. Więc zbierałam naprawdę całe Gliwice, wszystkie szkoły, szpitale. Są zbiórki, koncerty charytatywne. Zmieściły się tu z tymi korkami razem. Bo ja to tak zrobiłam, że to nie jest prawda. W ciągu miesiąca zbieraliśmy 3 tony. Z tym, że wygląda to tak oczywiście, że nie, że te naklejki przychodzą do mnie do domu same wszystkie. Część tak, bo przywożą mi tam ludzie. Tutaj porządku nie robił, to ja bym na to miejsca nie miał. W samych Gliwicach jest około 30 takich miejsc, gdzie są zbierane. I zawozimy do mieszkania, w którym kiedyś mieszkała babcia. Tam je tato waży, sortuje, bo są różne rzeczy, nie możemy ich nie sortować. W ciągu pół roku, to na akcji nakrętkowej, zebraliśmy około 11 000 złotych, więc myślę, że to jest bardzo dużo. Z jednej strony to jest ogromnie dużo, a patrząc na sumę 30 000 $, to jest kropla w morzu. Zawsze jak nie mam innego wyjścia i zawsze to jest wóz albo przewóz, to zawsze wychodzi na moje. Każdy ma dołki i jest kilka takich osób, gdzie po prostu mam jakiś problem, czyli ta druga osoba, i możemy się spotkać i po prostu się wygadać. Każdemu to zawsze pomaga i mi też, ja wcale nie jestem wyjątkiem w tej kwestii. My tu czekamy i czekamy. Nie ma. Ja wiem, że zawsze na mnie czekacie. Wierzę w to, że właśnie to, co się daje ludziom, to samo się odbiera, ale nigdy nie myślę tak z wyrachowania, ale to samo działa w drugą stronę. Więc ja tak zostałam wychowana i to faktycznie tak działa w kontaktach międzyludzkich, że takim jakim jest z człowiekiem, to samo do nas potem wraca. Niekoniecznie z tej samej strony. U dołu ekranu podajemy adres internetowy, poprzez który można skontaktować się z panią Agnieszką. Informacji udzielimy również pod naszym redakcyjnym numerem telefonu 32 2595 333. Jak zawsze czekamy również na sugestie, opinie i oczywiście na tematy, które powinny znaleźć się na naszej antenie. A teraz w programie sprawy rodzinne, czyli te, w przypadku których najtrudniej rozstrzygać. Ta sprawa nie jest prosta, nie jest też jednoznaczna, ale nie mogliśmy jej pominąć, bo jedno jest pewne, bohater tego reportażu potrzebuje pomocy. Czy uzyska ją ze strony najbliższych? O tym Oleg Tabor. Jest takie przysłowie. Jeżeli oddasz majątek, oddajesz władzę nad sobą, ale to jest prawda. W roku 91 w marcu
u notariusza w Myszkowie. Podpisanie było takie, że ja mu daruję gospodarstwo, pole, nie budynek. W końcu okazuje się tak, że prawdopodobnie budynek nie jest mój, bo stoi na gruncie syna. W roku 1974 kupiłem tutaj małe gospodarstwo z walącymi się budynkami, 3 hektary 72 ary. Pomogli mi w tym moi rodzice finansowo, ponieważ sprzedali swoje gospodarstwo, dołożyli mi do tego kupna. Powolu wybudowaliśmy tutaj budynek mieszkalny, trochę obory i garażu. Zafinansowałem w to dosyć duże pieniądze. Było to budowane przez kilka lat, ponieważ takie były warunki, że nie było tak dużych pieniędzy jednorazowo. Budynki budował Zenek z ojcami. A Grzesiek to był małym gówniarzem w tym procesie. Praktycznie to gospodarstwo prowadzili wujki. No bo Zenek prowadził transport, miał firmę, natomiast cięższe prace na pewno robił takie ciągnikiem, bo wujek ciągnikiem jeździł. Natomiast jak już podupali to na zdrowiu, no to się tylko Zenek tym praktycznie zajmował. Jeszcze musiał się raz zajmować rodzicami. Nie? Użytkowałem to pole, jak syn był za granicą. Przyjechał za granicę, założył mi sprawę o zejście z tego gospodarstwa. Jak on założył mi tą sprawę? Przysłał mi pismo: szanowny ojcze, proszę opuścić. Więc ja poszłem do radcy prawnego zapytać, co mam dalej robić. Poradzono mi tak: proszę pana, zakładaj pan szybko sprawę o odwołanie darowizny. Jeżeli pan nie będzie próbował odwołać darowizny, to zasądzi sąd panu opuszczenie tej nieruchomości. Więc najpierw się zakończyła jego sprawa o opuszczenie gospodarstwa bez budynków. Więc nie za bardzo to mogę zrozumieć, bo nikt mi tego budynku nie chce zalegalizować. Bo nie mam działki, nie jest ta działka pod budynkiem moja. Także niby mam prawo do budynku, ale nie mam prawa do ziemi, na której stoi ten budynek. No to jest jakiś absurd, więc niestety, gdybym miał skrzydła, to bym sobie fruwał, a tak, to... Właścicielem co do zasady zabudowań jest właściciel gruntu, natomiast tutaj w tej sytuacji, gdzie proces inwestycyjny był rozciągnięty w czasie i w związku z tym, że inwestorem zgodnie z zasadami prawa budowlanego był pan Zenon, niejako dokonywał on nakładów na cudzą rzecz, czyli na cudzym gruncie prowadził tą budowę. Więc jeżeli on występuje o to, żebym ja opuścił, więc ja wystąpiłem do niego z pismem, żeby mi oddał zwrócił tą darowiznę. Jednak musiałem się czymś bronić. Syn przysłał pismo: nie mogę dokonywać żadnych inwestycji wewnątrz ani na zewnątrz budynku. No i widzisz jak żyję, zobacz co się dzieje, coraz to gorzej. Jak wiesz, nie mogę nic zrobić. Chociaż chcecie sobie pomóc, co my tutaj zrobimy? Jak to wygląda, nie? Widzisz, ale mam zakaz na piśmie od syna sądowy, jak ja to zrobię? I tak muszę mieszkać. Nic się nie zapowiada na lepiej. Nic, jest coraz to gorzej. Leje się, tam się do budynków leje, komin się wali, okna już pogniłe. Jak to? Ja nie wiem, jak to dalej będzie. Dobrze, że taka zima łagodna jest, łaskawa w tym roku, bo jak będzie gorzej... Ale ciekawe dokąd. Jeżeli ojciec chce remontować, oczywiście jest to możliwe po ustaleniu, jaki to będzie remont, w jakim zakresie, za jaką kwotę, ale wspólnie z synem, jako pełnoprawnym właścicielem. Proszę tutaj zobaczyć, co z tym oknem. Całkiem zgniło. Już nie ma tutaj nic. I nie wolno go ruszyć, nie wolno go wstawić. Proszę. Tak wygląda ściana, wszystko pęka. I ja mam w tym żyć dalej. Nie wiem, jak to będzie. Po prostu załamałem się, ostatnio to już psychicznie się załamuję. Ojciec doszedł do wniosku, że powinien cofnąć tę darowiznę, i wystąpił z powództwem. Zasadniczym powodem, kiedy może dojść do cofnięcia takiej darowizny, jest rażąca niewdzięczność. Tak to ujmuje prawo cywilne. Więc tutaj nie ma jakiejś jednoznacznej definicji pojęcia rażąca niewdzięczność.
najczęściej w praktyce przyjmuje się do dokonania przestępstwa obdarowanego na szkodę darczyńcy. Więc gdyby zatem doszło do sytuacji takiej, że syn zostałby skazany prawomocnym wyrokiem na szkodę ojca, no to byłby to bardzo mocny argument w kierunku cofnięcia darowizny. Dla mnie to są szokujące. No, jak sąd nie zna granicy, dokąd jest to, ta niewdzięczność, a odkąd jest wdzięczność, no to ja nie wiem, jak to sąd nie może to rozgraniczyć. Wyraźnie jest, nie miałem opieki, nie miałem pomocy, nie mając jeszcze renty, nie miałem z czego żyć. W polu nie dało się samemu zarobić, to prosiłem kuzyna, żeby zrobił, żeby na chleb było. No wstyd jest iść żebrać, żeby człowiek, dając synowi majątek, został żebrakiem, poszedł do sąsiada, daj mi kromkę chleba. Jak ten biedny Zenek, jak to go dają pod upot, to jest, no to trzeba i pomóc mu trochę też przy pszczołach. I tu gdzie co tego, też trzeba przyjeżdżać do niego, nie? To nie ma tak lekko. No byłoby najlepiej, żeby ojciec z synem doszli do porozumienia. Ugoda jest najlepszym rozwiązaniem w tej materii. W sądzie była rozmowa z synem. Chciałem z synem ugody. Chciałem, żeby mi syn zostawił kawałeczek działki i ten budynek, żebym sobie mógł dożywotnio tutaj spędzić swoje życie. Ale syn wstał i mówi tak, jak sąd zasądzi, tak będzie. Panie Grzegorzu, czy pan byłby zainteresowany przedstawieniem swoich racji przed kamerą? Znaczy, no na dzień dzisiejszy, no to raczej nie. Nie ma z mojej strony takiego zamiaru, żeby go tam wyrzucać z mieszkania. Także no ja deklaruję swoją dobrą wolę w względzie, no bo to nie wiem, bo jak mówię, mając doświadczenie przez te ostatnie 2 lata, nawet więcej, no to jakby ojciec nie przejawiał tej woli do dogadania się i tak dalej, no odwoływał się coraz to bardziej wyżej do instancji sądowych, to no i nadal jeszcze trochę sceptycznie do tego podchodzę, to się jakoś nie rozwiążę. Autor reportażu kilkakrotnie próbował pogodzić zwaśnione strony. Jak widać, bezskutecznie, bo to, co nam wydaje się logiczne, nie dla wszystkich takie jest. I niestety, takie rzeczy dzieją się w rodzinie, ale może jest jeszcze szansa, by to zmienić. Ja dziś dziękuję Państwu za uwagę, życzę spokojnego wieczoru i zapraszam za tydzień.